kolejnym odcinku Do kina czy na film. Mam dla Was dzisiaj następne 3 propozycje filmów, których serdecznie zachęcam Was do obejrzenia i mam nadzieję, że moje propozycje przypadną Wam do gustu. Zaczynamy! Propozycja numer 1, czyli film z moją totalnie ukochaną aktorką for life, czyli Julianne Moore. Ona jest genialna i każdą swoją następną rolą pokazuje, że jej najlepsze, myślę, że jeszcze są przed nią. Słuchajcie, film opowiada o amerykańskiej profesor z Uniwersytetu Harvarda, która jest w szczytowym momencie swojej kariery. I wtedy niestety zaczynają się schody, bo zaczyna u siebie obserwować dziwne bardzo zmiany, zaniki pamięci, czasami gubi się, gdzieś tam wyjdzie na miasto, nie do końca wie, gdzie jest, traci orientację i też trochę się zaczyna gubić w takim codziennym życiu i nie bardzo wie, co za tym stoi. Okazuje się, że ma Alzheimera i to są bardzo dziwne zmiany, bo ona jest też bardzo młoda. Zazwyczaj Alzheimer występuje u starszych osób, ale akurat ona ma niestety odmianę genetyczną. No i po prostu tu się zaczyna jakby cała też smutna historia, bo sama powiedziała zresztą ta bohaterka, że tak naprawdę ona całe swoje życie zbudowała wokół swojego intelektu, wokół tego, co ma w głowie i nagle to zaczyna niknąć, gdzieś ginąć i ona nie ma totalnie na to wpływu. W tym filmie partneruje jej fantastyczny Alec Baldwin, jej córki, bo jedną gra Kristen Stewart, drugą gra Kate Bosworth. No i to jest historia kobiety, która tak naprawdę musi się zmagać z czymś zupełnie nieuniknionym. Historia osoby, która właśnie jest bardzo wykształcona, całą swoją karierę zbudowała w oparciu o intelekt i całe swoje życie i tym się też szczyciła. I staje przed obliczem tego, że no niestety, ale zostanie jej to zabrane. To jest film o naprawdę strasznej chorobie, która dotyka wielu ludzi, którzy przestają powoli poznawać swoich bliskich ludzi, z którymi spędzili całe życie. On jest bardzo mądry, bardzo wzruszający i szczerze go polecam. No taki refleksyjny wieczór, myślę, że to jest coś, co chcielibyście zobaczyć. Propozycja numer 2, czyli historia oparta na faktach, ale w zabawnej wersji, czyli tak jak lubi Tim Burton. Tim Burton odchodzi trochę od filmów animowanych i wraca do swojej roli jako reżysera filmów pełnometrażowych, aktorskich. I słuchajcie, on nam proponuje Wielkie oczy. To jest film oparty o historię życia Margaret Kinney i Waltera Kinneya i to jest, słuchajcie, historia prawdziwa. Margaret była malarką i ona była taką malarką, która od zawsze malowała portrety o wielkich oczach. Te portrety są takie bardzo symboliczne, bo ona malowała dzieci. Te dzieci zawsze są albo smutne, albo no w tych oczach bardzo wiele wyrażają. To się może podobać lub nie, ale jak ona odniosła ten sukces, słuchajcie, pod nazwiskiem swojego męża, który okradł ją z całej tożsamości. No więc Walter Kinney, jak tylko się z nią ożenił, to słuchajcie, zaczął sprzedawać jej obrazy pod swoim właśnie, bo pseudonim był Kinney, tak? Jak ona za niego wyszła, to przyjęła jego nazwisko, a on, korzystając z tego, zaczął wmawiać kupcom, że to są jego obrazy, ponieważ jego widoczków, których jak się okazało też sam nie robił, nikt nie chciał kupować. No i tu się zaczyna cała zabawa, bo te obrazy odniosły wielki sukces. Ludzie zaczęli się tymi dzieciaczkami po prostu fascynować. Machina poszła w ruch, słuchajcie. Warhol to myślę, że czerpał z tego, jak zrobić dobry biznes na reprodukcjach, na kopiowaniu, na powielaniu własnych dzieł. I w roli tytułowej Margaret, która próbuje się od tego toksycznego męża trochę uwolnić, a trochę nie, rewelacyjna Amy Adams. To jest dobra historia, bo ona pokazuje, do czego może prowadzić taka jakaś ślepa pogoń za pieniądzem, za lepszym życiem, zwłaszcza u artystów, którzy czasami tracą trochę poczucie własnej tożsamości. No i to jest historia tym bardziej smutna, że prawdziwa, ale jednak z happy endem. A jaki ten happy end, to już sami zobaczcie, czy Margaret się z tej relacji wyplątała, czy nie. Na koniec ostatnia propozycja, czasami się gubię, numer 3, czyli Za jakie grzechy dobre Boże. Słuchajcie, ja do kina francuskiego mam taki dosyć ambiwalentny stosunek, bo to czasami ten ich humor to taki trochę o suchar codzienny zakrawa, a tutaj jest inaczej. Słuchajcie, historia opowiada o rodzinie, pewnej francuskiej rodzinie z dziada, pradziada
tą rodzinę żeniają się po kolei Żyd, Arab, poczekajcie, i Chińczyk. I tutaj nie byłoby nic takiego zabawnego, gdyby nie to, że zarówno głowa rodziny, stateczny ojciec Francuz, dumny z tego niesamowicie, jak i matka, no to słuchajcie, to są konserwatyści mimo wszystko. No i oni mają 4 córki i te córki im taką strunę coraz bardziej naciągają, bo jak nie, właśnie jak w rodzinę zaczęło się chyba się zaczęło od Araba, potem był Żyd, a na końcu ten Chińczyk. To pokazuje coś, co się dzieje teraz we Francji, czyli ludzie, imigranci, którzy tam mieszkają, czasami w drugim, w trzecim pokoleniu i oni się czują Francuzami, są Francuzami, ale mimo wszystko nie zapominają o swoich przodkach i o swoich korzeniach. I zabawa, słuchajcie, zaczyna się wtedy, kiedy ostatnia córka, która jest nadzieją rodziny, że ona w końcu wyjdzie za mąż za Francuza, no to ona wychodzi za mąż za Francuza, za katolika nawet, tylko słuchajcie, za ciemnoskórego. No i tego już jest dla ojca za wiele, który sam zarzeka się, że on nie jest rasistą, absolutnie nie jest rasistą. No i właśnie, nie jest tym rasistą, czy jest tym rasistą, to zobaczycie oglądając film. Ale dawno się tak nie uśmiałam. Komedia tak naprawdę pokazuje to, czym jest tolerancja, pokazuje też to, jak sobie radzić z takimi różnicami kulturowymi i że tak naprawdę nie taki diabeł straszny, jak się go rysuje i że ludzie są różni, to jest fajne i że trzeba czerpać od siebie. I na koniec jest właśnie taka puenta, ale zanim do tego dojdziecie, musicie trochę pooglądać. To już koniec na dziś, kochani. Mam nadzieję, że tym pozytywnym akcentem, którym kończymy, sprawia, że wasz weekend, wasz tydzień będzie miły i upłynie pod znakiem nadrabiania filmowych zaległości. Ja was gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do kcikania kciuku w górę, oczywiście do klikania i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki!